Czy Mikołaj Kopernik, czy Kopernik była kobietą? Czy Kopernik była kobietą? No, według twórców seksmisji tak. Według wszelkich znaków na niebie i ziemi i całej wiedzy, którą posiadamy, był Mikołaj Kopernik na pewno mężczyzną. Jak Mikołaj Kopernik ruszył Ziemię? No cóż, Mikołaj Kopernik prowadził bardzo liczne, długie obserwacje, które pozwoliły mu obliczyć, że to nie Słońce obraca się wokół Ziemi, ale to raczej Ziemia i inne planety obracają się wokół Słońca. To było dokonanie, które było empiryczne. On po prostu jako pierwszy właściwie przeprowadził bardzo skomplikowane obliczenia matematyczne, które pozwoliły mu tą prawidłowość odkryć. Dlaczego Mikołaj Kopernik miał wątpliwości, żeby wydać swoje dzieło? No cóż, Kopernik bał się przede wszystkim, w jaki sposób zostanie ono odebrane. Wiedział, zdawał sobie sprawę z tego, że dzieło to jest niesłychanie trudne w odbiorze dla współwyznawców, dla katolików, ponieważ panowało przekonanie, że to Ziemia jest centrum wszechświata i właściwie Kopernik naruszał poprzez swoje odkrycie taką podstawową właściwie maksymę, którą wyznawano w jego czasach. Dlatego też zabiegał bardzo o wsparcie papieża, o wsparcie Kościoła właśnie dla tego dzieła, ponieważ uważał, że jeżeli zostałoby ono wydane pod auspicjami papieża, stąd w przedmowie, którą do papieża skierował, poleca mu to dzieło, to miało po prostu zapobiec temu olbrzymiemu, powiedzmy sobie, strachowi, który wyrażał, dla którego wstrzymywał kilkanaście przynajmniej lat wydanie swojej książki. Gdzie za granicą i co studiował Kopernik? A więc Kopernik studiował przede wszystkim we Włoszech. Tam z Krakowa wyjechał, najpierw w Krakowie w Polsce, we Włoszech studiował w Bolonii prawo, następnie w Padwie medycynę i właściwie nie studiował, ale złożył egzamin doktorski w Ferrarze z prawa kanonicznego. Istnieje też taka możliwość, że przez jakiś czas przebywał w Rzymie, gdzie raczej odbywał praktykę prawniczą, a nie studiował, aczkolwiek był tam też uniwersytet, na którym mógł słuchać wykładów i mógł uczęszczać. Na nie niestety dokumenty tego uniwersytetu zaginęły rzymskiego i nie wiemy nic o tym, żeby Kopernik tam się zapisywał. Jacy naukowcy wpłynęli na Mikołaja Kopernika? Przede wszystkim Kopernik sam uważał i podawał się za ucznia Domenico Novary. To zresztą przekazał swojemu uczniowi Retykowi. Jacy inni uczeni wpłynęli na jego dzieło? Na pewno ci, których czytał. Niewątpliwie Ptolemeusz, którym polemizował, choćby jeśli chodzi o teorię właśnie heliocentryczną. Ptolemeusz uważał, że Ziemia jest płaska, że Ziemia jest centrum wszechświata, a Kopernik odwrotnie. Czytał też inne opracowania astrologiczne, między innymi takie tablice astrologiczne Alfonsa Króla Kastylii, ale oczywiście bezpośrednio znał też filozofów greckich, których na pewno studiował, takich jak Platon czy Arystoteles, a więc niewątpliwie z ich myśleniem był w jakimś sensie związany. Co łączy Kopernika i Galileusza? Obaj byli astronomami przede wszystkim, a szczególnie to Galileusz był wyznawcą teorii Kopernika i jego głosicielem tej teorii. Za to zresztą został osądzony, musiał się wyprzeć swoich poglądów, ponieważ mógł skończyć jak Giordano Bruno wcześniej, tak? Ale ponieważ wyparł się tych poglądów, formalnie zaprzeczył, że Mikołaj Kopernik, ruszył Słońce, powstrzymał Ziemię, ale nadal oczywiście w jego pracach, w jego wszystkich dziełach naukowych ta teoria była lansowana i opisywana. Czy Mikołaj Kopernik lubił koty? To bardzo popularne dzisiaj pytanie. Otóż w książce, w której znaleziono 2 włosy, które mogły należeć do Mikołaja Kopernika, była też sierść kotów. Zdaje się, że 2, a więc możemy uznać, że lubił koty. Co Mikołaj Kopernik robił w Gdańsku?
Mikołaj Kopernik jeździł do Gdańska najpierw z wujem w sprawach politycznych, a później odwiedzał mieszkające w Gdańsku kuzynki. Między innymi jedną z tych kuzynek była osławiona Anna Schilling. Moim zdaniem jego kuzynka, a nie kochanka, która pod koniec życia opiekowała się chorym Kopernikiem we Fromborku. Czy Kopernik miał żonę i dzieci? Nie. Kopernik nie był co prawda księdzem, ale miał niższe święcenia kapłańskie i nigdy nie założył rodziny. Czy Mikołaj Kopernik był szpiegiem? No, taki pomysł powstał w ostatnich książkach popularnych o Mikołaju Koperniku, ale ja mogę powiedzieć bardzo kategorycznie nie. Mikołaj Kopernik nie był szpiegiem. Mikołaj Kopernik był bardzo prawomyślnym obywatelem i działał zgodnie z prawem. Na co zmarł Mikołaj Kopernik? Więc uczeni twierdzą, że miał on udar mózgu albo wylew krwi do mózgu, który najpierw spowodował paraliż jednej strony ciała i być może powtórzenie tego samego udaru czy wylewu spowodowało już śmierć w maju 1543 roku. Gdzie pochowany jest Mikołaj Kopernik? Mikołaj Kopernik jest pochowany w katedrze we Fromborku. Istnieją tam przynajmniej dwa upamiętnienia. Jedno stare, XVI-wieczne jeszcze, później trochę przerabiane, a drugie bardzo współczesne z 2010 roku. Jest to nowy nagrobek Kopernika, którego szczątki, jak twierdzą przynajmniej niektórzy, odkryto właśnie pod jednym z ołtarzy, który należał do Kopernika za życia. Czy Mikołaj Kopernik dostał Nagrodę Nobla? Gdyby wówczas ta nagroda była przyznawana, to kto wie, ale niestety to dużo późniejsze czasy. Nie mógł dostać Nagrody Nobla, gdyż ma ona późniejszy znacznie rodowód. Dlaczego Mikołaj Kopernik sportretowany był z konwalią? Otóż Kopernik uchodził za życia przede wszystkim za lekarza, a takim symbolem, artefaktem, z którym przedstawiano lekarzy, doktorów medycyny, była właśnie konwalia i stąd ta konwalia na jego najstarszych portretach. Dlaczego Mikołaj Kopernik jest ważny dziś? Proszę Państwa, choćby dlatego, że jest właśnie uważany za twórcę nowoczesnej nauki. Choćby dlatego, że on jako pierwszy właściwie udowodnił, że Ziemia krąży wraz z innymi planetami wokół Słońca. Był to przełom w nauce, był to przełom, który spowodował rzeczywiście bardzo szybki postęp nauki. To jego właściwie, czy na Kopernika odkrycie powoływali się i Galileusz, i Newton, a więc można powiedzieć, że to on utorował nowoczesnej nauce tej współczesnej, drogę do postępu.